Cześć, dziś ciasto, które przepięknie wygląda i jeszcze lepiej smakuje. Możesz je zrobić z czarną jagodą, z borówką, z jagodą kamczacką czy czarną porzeczką. Owoce mogą być mrożone, zapraszam. 200 g świeżego szpinaku umyj i wrzuć do garnka, podlewając odrobiną 1-2 łyżki wody. Szpinak duś króciutko, tylko tyle, aby liście zwiędły, ale nie straciły koloru. Następnie całość przestuć i dokładnie zblenduj. Do tego ciasta możesz użyć również szpinaku mrożonego, rozdrobnionego, wówczas rozmroź go dokładnie i odsącz na sicie co najmniej kilka godzin. 6 jajek w rozmiarze L wbij do misy miksera, dodaj szklankę cukru, cukier waniliowy lub wanilinowy albo 1 łyżkę ekstraktu waniliowego i całość ubijaj na puszystą masę, około 10 minut. W międzyczasie 3 niepełne szklanki mąki krupczatki wymieszaj z 2 pełnymi łyżeczkami proszku do pieczenia. Gdy jajka będą już ubite, zmniejsz obroty miksera do najniższych możliwych i powoli dolewaj 3/4 szklanki oleju u mnie rzepakowego, cały czas kontynuując ubijanie. Następnie dodaj zmiksowany szpinak i całość krótko wymieszaj. Gdy całość będzie już gładka i jednolita, odstaw mikser na bok albo w przypadku mikserów planetarnych wymień końcówkę na mieszadło typu K. I po kilka łyżek dosypuj mąkę z proszkiem, delikatnie mieszając w przypadku mikserów na niskich obrotach. Gotowe wymieszane ciasto przelej do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Moja blaszka ma wymiary 20 na 30 cm. Ciasto wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 170 stopni bez termoobiegu lub 160 z termoobiegiem. Ciasto wstaw na drugi poziom od dołu i piecz około 40 minut lub do suchego patyczka. Po upieczeniu od razu wyjmij je z piekarnika i zostaw do wystudzenia, po czym przekrój na 2 blaty. 500 g czarnych jagód, czarnej porzeczki, borówki albo jagody kamczackiej. Ja tutaj mam czarne jagody wymieszane z odrobiną jagody kamczackiej. Pół szklanki cukru, 5 łyżek mąki ziemniaczanej, wymieszaj razem. Następnie całość podgrzewaj, mieszając aż cukier się rozpuści i całość zgęstnieje. Gdy tak przygotowana frużelina się zagotuje, przykryj ją szczelnie i odstaw do wystudzenia. 1 szklanka przygotowanej wody, 2 łyżeczki cukru i 4-5 łyżek soku z cytryny. To do smaku, ale poncz powinien być wyraźnie kwaskowaty. Wymieszaj razem i odstaw na czas przygotowania kremu. 500 g śmietanki 36%, dobrze schłodzonej, 250 g serka mascarpone i 2-3 łyżki cukru pudru. Tu do smaku cukru pudru możesz też w ogóle nie dodawać, jeśli wolisz mniej słodkie ciasta. Całość ubijaj razem przez chwilę, tak aby wszystko się połączyło, a gdy składniki się połączą, dosyp jeszcze 1 śmietan fix i całość ubijaj do uzyskania pożądanej puszystej konsystencji. Do tego kremu możesz też użyć śmietanki 30%, wówczas dodaj 2 śmietan fixy. Gdy krem jest gotowy, podziel go na 3 równe części i do pierwszej dodaj mniej więcej 1/3 frużeliny jagodowej. Całość dokładnie wymieszaj, najlepiej już bez miksera, bo takie kremy łatwo się ważą. I teraz blat ciasta szpinakowego nasącz połową przygotowanego ponczu. A tak przy okazji zobaczcie, jaki przepiękny zielony kolor tego ciasta. Bez żadnych dodatków, bez sztucznych barwników. Tak naprawdę odrobina młodego, świeżego szpinaku wystarczy, aby uzyskać taką cudowną zieleń. I teraz po nasączeniu na wierzchu rozsmaruj cienką warstwę frużeliny jagodowej. Na frużelinę wyłóż cały krem z jagodami, wyrównaj z grubsza i na to wyłóż jeszcze połowę białego kremu, tego, który Ci pozostał. I znów całość wyrównaj. Na to idzie drugi blat ciasta szpinakowego. Pamiętaj o nasączeniu, którego ja tutaj nie nagrałam. Ale generalnie ciasto szpinakowe na wierzchu również nasącz całym pozostałym ponczem. Na wierzchu wyłóż resztę frużeliny, rozsmaruj równo i tą frużelinę przykryj pozostałym jasnym kremem. Wyrównaj, możesz się też pobawić w jakieś wzorki. Ja jeszcze dodatkowo posypałam całość później płatkami migdałów, ale to już jest wybitnie dla chętnych. Całość schłódź w lodówce przez kilka godzin, a potem już można kroić. Smacznego!
A więcej sprawdzonych przepisów na przepyszne ciasta, torty i nie tylko znajdziesz w moich książkach. Zapraszam do sklepu Orchideli, teraz trwają wciąż promocje wakacyjne. Przypominam również, że wszystkie przepisy zawarte w książkach mają dodatkowo filmy, które pokazują ich przygotowanie, co znacznie ułatwia sprawę i gwarantuje sukces. Zapraszam.